Lubię Was czasem zaskoczyć i mam nadzieję, że dzisiaj mi się udało. Zapraszam na wyczesaną bombkę. Jeżeli lubisz się przytulić do mięciutkiego futerka albo delikatnie je pomiziać, a może poczesać, to ten film jest dla Ciebie. Dziś dwie nowości. Pierwszą już widzicie i jest to futerko jako wykończenie bombki, a druga to efekt bokeh, ale o tym za chwilę. W tym roku wpadło do naszego sklepu trochę uroczych nowości od ITD Collection. Papiery ryżowe w zestawach po 6 albo takie maleńkie zwierzątka. Wszystkie zwierzaczki są przeurocze, no ale trzeba coś wybrać, więc wybrałam kotka oraz jelonka, chociaż konkurencja była bardzo ostra. To jest medalion o średnicy 20 cm. Pomalowałam go na biało, białą farbą akrylową, no a teraz będzie proces podejmowania decyzji. Wszystkie obrazki pasują i wszystkie są śliczne. Wiewiór też wymiatał, no ale musiałam wybrać tylko 2 obrazki. Przyklejam jak zwykle na bombkę klejem do dekupaż. Najpierw odrywam wszystkie boki, żeby były takie troszkę bardziej postrzępione i łatwiej się wtopiły w tło. A teraz muszę ponadrywać papier, bo jeżeli tego nie zrobię, to zobaczcie, po bokach potworzą mi się takie brzydkie zmarchy. A jeżeli zrobię lekkie naddarcia tam gdzie chcę, wszystko będzie leżało na bombce perfekcyjnie. Naddarcia robię w miejscach nieszkodliwych, czyli nie przez oko, nie przez nosek, tam robię naddarcia, gdzie one mi nie przeszkadzają. A to mój zimowy ulubieniec, to jest klej z werniksem do dekupaż z dodatkiem brokatu. Niestety ten preparat jest mało fotogeniczny, czyli na zdjęciach i w kamerze wygląda tak sobie, ale w naturze jest fantastyczny. Należy go używać dokładnie tak samo jak kleju do deku, z tą różnicą, że jeżeli chcemy taki bardziej brokatowy efekt, to po wyschnięciu jeszcze raz cały obrazek możemy pokryć klejem. Przykleiłam, no i teraz Wam pokażę, czy to moje przyklejanie jest perfekcyjne. No i co? No i wcale nie jest, ale nie należy się tym przejmować, bo tego zupełnie potem nie będzie widać. Przyklejam jelonka i to właściwie tak może już zostać. Można po prostu naokoło przykleić futerko i gotowe. Albo można poszaleć z efektem bokeh. Znacie tą nazwę? Może nie znacie, ale ten efekt wizualny na pewno spotkaliście na wielu zdjęciach, szczególnie portretowych. Jest to piękny, mięciutki sposób rozmycia tła. I dziś ten efekt fotograficzny spróbuję z Wami namalować. Stara wyszczepana gąbka oraz farby akrylowe biała, szara i niebieska. W pierwszym etapie po prostu dopapram tło, no bo ono nie jest jakoś elegancko domalowane. Zobaczcie, jest nierówne, plamiaste i takie ma być. Bo dopiero w drugim etapie, już przy użyciu całkiem ładnych i dobrej jakości pędzli, będę domalowywała te kółeczka, które stwarzają efekt rozmytego tła. Te same farby akrylowe oraz pędzle gąbkowe o różnej średnicy. Największa średnica to 3 cm, a najmniejsza 8 mm. I pędzelkami po prostu maluję kółeczka, które bardziej albo mniej na siebie nachodzą. Najlepiej uczyć się na cudzych błędach, a ściślej na moich, więc już Wam mówię, co mi tutaj wyszło, a co poszło troszkę nie tak. Uważam, że strona z jelonkiem jest dużo bardziej udana niż ta z kociakiem, ponieważ tło jest stonowane dużo bardziej delikatne niż kolory na jelonku i myślę, że to wygląda dobrze. A z drugiej strony to świetny przykład, że lepsze jest wrogiem dobrego. Pomyślałam, że zrobię troszkę bardziej, troszkę wyraźniej, troszkę bardziej kontrastowo. I w tym momencie powinnam już wrzucić pędzle do mycia, a nie dalej kropkować, bo dodałam troszkę takiego intensywnego niebieskiego i mam wrażenie, że mój kociak troszkę w tych kropkach zaginął. I strona z jelonkiem jest po prostu ładniejsza. Skoro bombka klimat ma być zimowy, to troszkę pochlapię białą farbą akrylową, no wiecie, żeby się zrobiły takie zawieje i zamiecie śnieżne. Gdy farba wyschła, pokryłam obrazek, a właściwie całe strony bombki jeszcze raz klejem z werniksem i z brokatem, bo to świetnie wygląda. A to jest pasta żelowa w aplikatorze. Pięknie błyszczy i nie ścieka.
Jest bardzo gęsta. Jak ją wyciśniecie, tak zostanie. I dzięki swojej konsystencji nie spływa z powodzeniem. Można ją używać na bombkach i na jajkach. Na mokro jest mleczna, ale gdy wyschnie, będzie piękna, błyszcząca i przeźroczysta. Z jednej i z drugiej strony nabłyszczam nosek, oczka plus troszkę takich randomowych kółek. A to jest moje bardzo, bardzo stare futerko, kupione kiedyś tam za 20 zł w Isku. Bardzo często, gdy robię fotografie swoich prac, najczęściej stoją właśnie na tym futerku. Tyle lat razem, więc pomyślałam, że mój sierściuch będzie miał swoje dodatkowe 5 minut. Wycinam, przyklejam i wyczesuję. I ostatecznie moja wyczesana bombka z futerkiem oraz efektem bokeh jest gotowa. Prawdę mówiąc, to futerko to przypadek, ponieważ planowałam, żeby naokoło zamiast futerka użyć starego swetra. Pociąć stary sweter albo stary szal. Niestety jestem podczas przeprowadzki i niczego takiego nie znalazłam. Przypadki czasem rządzą naszym życiem, a na pewno moimi bombkami. Co się w szufladzie znajdzie, to ląduje na bombce. Tym razem futerko. I jak Wam się podoba wyczesana bombka? Poprzytulalibyście się troszkę do takiego jelonka albo kociaka? Napiszcie, czy fajne, bo może nie fajne, ale bez względu na wszystko dużo radości i wesołych świąt. Do zobaczenia.